Stare przysłowie mówi: niezastąpieni ludzie nie awansują. Jest w tym sporo prawdy. Jeżeli jesteś wybitnym ekspertem, to prawdopodobnie mierzysz się z problemem skalowania swoich umiejętności, bo możliwości tutaj są ograniczone. Opcja pierwsza jest taka, że zatrudniasz ludzi, bierzesz ich pod swoje skrzydła, zaczynasz w nich inwestować swój czas, energię, dzielisz się wiedzą, pomagasz im wzrastać, rozwijają się pod Twoimi skrzydłami, ich kompetencje się zwiększają i dzięki temu z czasem mogą zacząć pracować razem z Tobą albo dla Ciebie. Ryzykowne, bo zawsze mogą odejść i są gotowym materiałem na świetną konkurencję, która zna cały Twój know-how od środka, ale to jest ryzyko, które się opłaca. No, inaczej byśmy nie mieli w ogóle firm, które zatrudniają ludzi. Zdecydowanie największą przeszkodą jest długość tego procesu. Czas, który może być liczony nawet w latach, a i tak nie do końca będzie to skalowanie Twoich umiejętności. Opcja druga, zamiast świadczyć jakieś usługi i uczyć tego, co robisz 1 do 1 na konsultacjach czy sesjach indywidualnych, to robisz to 1 do wielu. Na przykład organizujesz szkolenia, organizujesz mastermindy, gdzie masz całą grupę uczestników, no i wtedy wszyscy na żywo uczą się od Ciebie tego Twojego fachu. Pomysł dobry, zyskowny, ale nadal wymieniasz swój czas na pieniądze i nie do końca jest to jednak skalowanie biznesu. W pewnym momencie po prostu uderzysz głową w szklany sufit, no bo się nie rozdwoisz. Okazuje się, że dla świetnych fachowców jedyną sensowną opcją, żeby skalować swoje umiejętności, swoją wiedzę, swoją ekspertyzę, są kursy online. Takie na żądanie, to znaczy te, które klient kupuje kiedy chce i przerabia w dowolnym momencie. Dzięki temu Ty możesz robić jedno, a ludzie mogą korzystać z Twoich umiejętności, za co Ty dostajesz dobre wynagrodzenie. Tak naprawdę jedyne, co musisz zrobić, to wybrać część swoich umiejętności, opakować je, tworząc z nich program, nagrać, opublikować na platformie szkoleniowej, na przykład na eduj.pl i bum, masz swój kurs. Droga do skalowania Twoich umiejętności otwarta. Może już od jakiegoś czasu widzisz, że Twoja doba jest ograniczona, Twoja energia i moce przerobowe również i zastanawiasz się, jak z tego kołowrotka wyskoczyć. No i najprostszym sposobem jest właśnie kurs online, który możesz najpierw przetestować na jakiejś grupie, na żywo. Dajmy na to, jesteś coachem kariery. Pomagasz ludziom rozwijać się zawodowo. Co możesz wtedy zrobić? No jeżeli pracujesz z ludźmi 1 na 1, obserwujesz, co działa, obserwujesz, co jest dla tych ludzi wyzwaniem, które tematy przychodzą gładko, a które wątki musisz powtarzać i to kilka razy, zanim zaskoczą. Z tego wszystkiego możesz wyciągnąć informacje i stworzyć szkolenie, na przykład na żywo, żeby przetestować swój pomysł. Wtedy zbiera się grupa ludzi, którym pokazujesz, co dla nich przygotowałeś, robisz prototypową wersję swojego programu. Ludzie przechodzą ten kurs i dają Ci informację zwrotną. Mówią: to nam się podobało, to super, tego nie rozumiem i Ty też obserwujesz, gdzie były jakieś trudności. Wyciągasz z tego wnioski ponownie, a następnie część tej wiedzy przekazywanej opakowujesz już w swój kurs online. To jest najprostszy, najlepszy sposób testowania swoich kursów i powiem szczerze, że jest dla mnie osobiście najlepszy, ponieważ masz zupełnie inne flow w momencie, kiedy już dany temat jest przez Ciebie kilkukrotnie przerobiony. Ja wiem, że temat robienia swojego kursu, jeśli to jest w ogóle pierwszy raz, jest czymś zupełnie nowym, obcym i możesz nie wiedzieć, jak to zrobić. I o tym będzie osobny materiał, dlatego koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, żeby ten materiał Tobie nie uciekł. Pamiętaj, że jak naciśniesz dzwoneczek, to dostaniesz powiadomienie o kolejnym filmie. Do tego serdecznie Cię zachęcam, bo w kolejnym nagraniu powiem o konkretnym sposobie, od czego zacząć pracę nad swoim kursem. Wracając do skalowania umiejętności za pomocą kursu online. Jeżeli to jest temat dla Ciebie nowy, świeży i jeszcze żadnego kursu nie masz, to może Ci się wydawać, że to jest trudne, że to jest skomplikowane, ale więcej o tym mówiłem w osobnym nagraniu, które znajdziesz tutaj, bo można to zrobić naprawdę prosto, łatwo, szybko i sprawnie. Pomaga w tym zdecydowanie platforma eduj.pl, którą Ci serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o skalowanie, to możesz dalej się zastanawiać, czy warto, czy Twój temat się nadaje, czy to jest coś w ogóle, czy ta gra jest warta świeczki. Czy warto w to inwestować czas, energię, no bo przecież trzeba to przygotować, nagrać. To już Ci odpowiadam. Jeżeli jesteś osobą, która robi coś, co kocha
Jeżeli w tym, co robisz, jest jakaś misja i czujesz, że robisz coś naprawdę wartościowego, że Twoja praca pomaga ludziom, może ułatwiasz życie ludziom, może pozbawiasz ludzi cierpienia, a może jeszcze coś innego, co sprawia, że ludzie doceniają Twoje wysiłki. Czyż nie byłoby fantastycznie docierać do większej liczby osób? Czyż nie byłoby cudownie, gdyby wszyscy ludzie, niezależnie od miejsca i czasu, mieli możliwość skorzystania z Twojego doświadczenia, Twoich umiejętności i Twojej wiedzy? Właśnie temu służą kursy online, żeby mieć większy wpływ. Większość trenerów, których znam i ja również pod tym się podpisuję, to co robię po prostu kocham. Uwielbiam swoją pracę i wierzę, że jest maksymalnie wartościowa. Dlatego bardzo zależy mi na tym, żeby jak najwięcej ludzi miało dostęp do tego, co robię. Teraz, kiedy masz kurs online, to zobacz, co się dzieje. Przez to, że nie jest to praca 1 na 1 z Tobą jako ekspertem, może to być tańsze. Dzięki temu ludzie się cieszą, ponieważ mają do Ciebie łatwiejszy dostęp. Nie muszą tyle płacić za roboczą godzinę jak normalnie. Tutaj mają część Twojej wiedzy w dużo niższej cenie. I może sobie myślisz, czemu mam to dawać taniej? Ponieważ tu wchodzi właśnie skala i dzięki temu, że coś jest tańsze i łatwiej dostępne, niezależne od miejsca i czasu, to więcej ludzi może z tego skorzystać. Jak masz więcej ludzi, to masz automatycznie też wyższe przychody, ale masz też więcej czasu. I tutaj wygrywają po prostu wszyscy. Wygrywasz Ty i wygrywają Twoi klienci. Przyznam Ci się, że ja sam byłem bardzo sceptyczny wobec opakowywania swojej wiedzy w kursy online. Niby widziałem, że ludzie to robią, ale kiedy zaczynałem, nie było to aż tak popularne. Ten rynek bardzo mocno się zmienił na przestrzeni ostatnich lat. Kiedy zaczynałem pracować, to pracowałem 1 na 1. I z początku myślałem, że moja praca to jest taka wyjątkowa praca, którą trzeba wykonywać właśnie tylko indywidualnie. Że to indywidualne podejście to jest najlepsza możliwość, ponieważ ja mogę wtedy wszystkiego dopilnować. Tak się życie poukładało, że zobaczyłem możliwości szkoleniowe i treningowe i stwierdziłem, spróbuję. Podoba mi się to, co widzę, chcę w tym uczestniczyć. Zacząłem tworzyć szkolenia, kursy, które były robione na żywo, warsztaty w salach szkoleniowych. I pracując wtedy z ludźmi zrozumiałem, oni na niczym nie tracą, ale dzięki temu, że zbiera się tutaj grupa ludzi, to moje usługi mogą być bardziej dostępne, bo zamiast jednej osoby na godzinę, czy też 5 osób w ciągu dnia, mam nagle 50 osób w ciągu dnia, czyli pomagam większej liczbie osób. Ale myślę sobie, dobra, mimo wszystko moja praca wymaga mojego osobistego podejścia i tego się nie da po prostu tak nagrać i żeby sobie ludzie sami to przerabiali. Muszę Ci się przyznać, że na początku, jak się okazało, mało wierzyłem w swoich klientów. Na szczęście nie musiałem czekać na jakąś tragiczną sytuację, kiedy nie mógłbym zarabiać, nie mógłbym pracować, byłbym przykuty do łóżka albo jakaś inna tragedia by się wydarzyła. Mogłem po prostu doświadczyć inspiracji, bo jak pewnie wiesz, ludzie się zmieniają albo z inspiracji, albo z desperacji. No i ja na szczęście doświadczyłem tej inspiracji, zobaczyłem styl życia ludzi, którzy mają kursy online, którzy mają dzięki temu czas, mają więcej klientów, mają więcej zaproszeń na konferencje branżowe, są większymi, lepszymi ekspertami i pomyślałem sobie, spróbuję. Tak się poukładało, że ze swoimi pierwszymi kursami wyrobiłem się przed 2020 rokiem, kiedy to wszystko zostało zamknięte. I przyznam Ci się, że gdyby nie ten ruch, to prawdopodobnie dzisiaj by mnie tu nie było, bo mój biznes ległby w gruzach. Dzięki temu, że już wcześniej opakowałem swoją wiedzę w kursy, to w momencie, kiedy wszystko zostało zamknięte, a my zostaliśmy zamknięci w domach, ja po prostu skupiłem się na promocji tego, co już było gotowe. I najlepsze jest w tym to, że nie musisz czekać na tak hardkorowe sytuacje w swoim życiu, żeby dopiero coś zmienić. Możesz po prostu już dzisiaj podjąć decyzję, że chcę mieć większy wpływ na ludzi, chcę docierać do większej liczby osób, to co robię jest super, wierzę, że naprawdę wiele osób może z tego skorzystać. Pomagam ludziom. Czemu masz być takim egoistą, który trzyma tą wiedzę dla siebie, tylko dla jakiejś wąskiej grupy ludzi, z którą spotykasz się 1 na 1 albo też w małych grupach? Czemu? Czemu nie dać tej możliwości ludziom, którzy są w dowolnym miejscu na świecie? Nie bądź egoistą. Zrób kurs online. Równie ważne jest to, że kurs online to nie jest tylko sposób na skalowanie biznesu, ale może to być także koło zamachowe całego Twojego biznesu.
Już Ci tłumaczę, o co mi chodzi. Widzisz, ja do swojego biznesu podchodzę długoterminowo. Dla mnie ważna jest strategia na wiele lat, ponieważ nigdzie się nie wybieram i chcę robić to, co kocham, najdłużej jak to tylko możliwe. Po prostu sprawia mi to ogromną frajdę i chcę to robić na największą możliwą skalę. I teraz, dlaczego mówię, że koło zamachowe całego biznesu? Ponieważ kiedy mam taki kurs online, kurs, który jest w jakiejś niższej cenie niż moje usługi indywidualne, bądź też szkolenia stacjonarne, do których dochodzą też koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia itd. Ta możliwość sprawia, że ludzie się po prostu zapisują. Ludzie wykupują ten kurs. Kiedy wykupują ten kurs, to przechodzą pewnego rodzaju transformacje. Więcej o tym, że kurs powinien dawać transformacje i informacje, mówiłem w tym nagraniu, więc jeżeli go nie widziałeś, to Cię do niego odsyłam. Nie będę tutaj tego powtarzać. Kurs transformuje ludzkie życie. Co się dzieje, kiedy komuś realnie pomagasz? Doświadczasz tego pewnie każdego dnia, kiedy pracujesz z ludźmi. Ludzie Ciebie doceniają i polecają. Stają się Twoimi ambasadorami, stają się Twoimi wyznawcami, zaczynają o Tobie mówić. Pojawia się ten piękny marketing szeptany, kiedy ludzie mówią, że Ty jesteś ekspertem. Kiedy polecają Twój kurs, zapisuje się do niego jeszcze więcej osób, czyli jeszcze więcej osób przechodzi transformację z Twoją pomocą. Pomagasz na większą skalę. Dzięki temu masz jeszcze więcej ambasadorów, którzy w jeszcze większej ilości polecają Twój kurs, do którego jeszcze większej ilości ludzi się zapisują i tak się nakręca to koło zamachowe całego Twojego biznesu. Jeżeli sobie pomyślałeś, ale ja chcę pracować z ludźmi na żywo, to przecież możesz i możesz to dodać zawsze jako element kursu online. Pamiętaj o tym. Ja w wielu swoich kursach dodaję opcję mastermindów, czyli spotkań, na przykład co 2 tygodnie albo raz w miesiącu w całej grupie. Wszyscy kursanci mogą wtedy spotkać się, porozmawiać i możemy coś razem dalej zrobić. Także absolutnie to nie wyłącza możliwości pracy z ludźmi, ale daje ludziom możliwość pracy z Tobą. Ludziom, którzy normalnie tej możliwości by nie mieli ze względu na czas, pieniądze, czy też inne ograniczenia, na przykład lokalizację. Tutaj wszystko zaczyna działać, dlatego tak bardzo lubię i takim jestem ambasadorem kursów online w ogóle, ponieważ wiem, że one są równie dobre i skuteczne, co praca 1 na 1, tylko trzeba to odpowiednio poukładać. Są dostępne dużo bardziej niż praca 1 na 1, właśnie ze względu na te wszystkie ograniczenia, o których powiedziałem. No i masz możliwość pomagania ludziom na dużo większą skalę niż kiedykolwiek wcześniej. A zmiany, jakie nastąpiły w 2020 roku, sprawiły, że ten rynek poszybował w górę błyskawicznie. I to jest ten czas, żeby swoje umiejętności skalować z pomocą kursów online. Dziękuję Ci pięknie za uwagę. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów online, to zadaj je w komentarzu. Jestem ciekaw, o co chcesz zapytać, więc nie krępuj się, śmiało zadawaj. Każde pytanie jest dobre, z przyjemnością na nie odpowiem. No i widzimy się już w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia. Cześć.